Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś u mnie za oknem jest strasznie szaro, buro i ponuro, także postanowiłam sobie troszeczkę osłodzić ten dzień. Dzisiaj mamy dzień piąty propozycji dla Was, jeśli chodzi o śniadania i będzie to takie śniadanie typowo dla łakomczuszków, łasuszków. Ja też do nich należę, nic w tym złego. Także dzisiaj Was zapraszam na śniadanko takie słodziutkie, czekoladowe, pyszniutkie. A mój słodki dzień będę zaczynała od przygotowania muffinki brownie, takie czekoladowe na bazie cukinii. Cukinię już sobie tutaj starłam, ona musi troszeczkę postać, także warto ją przygotować troszeczkę wcześniej, ponieważ musi puścić wodę, którą oczywiście odciśniemy, dzięki czemu ciasto nie będzie takie płynne. Także tak, potrzebujemy cukinię, 3 jaja, erytrol. Ilość erytrolu też jest oczywiście kwestią indywidualną, na ile lubicie słodkie, na ile nie. Ja nie lubię za słodkich ciast, ale jednak, żeby trochę słodkie były, no bo w końcu to ciasto. Olej kokosowy mam nierafinowany, już go sobie tutaj troszeczkę rozpuściłam, żeby on był taki płynny. Kakao ciemne, cynamon, proszek do pieczenia, czekolada, 85 i masło, i te dwa składniki będą nam służyły do przygotowania polewy, więc albo będziecie chcieli z polewą, albo bez. Ja robię z polewą czekoladową, no bo jak powiedziałam, dzisiaj jest czekoladowy dzień. Dobra, teraz sobie odcisnę tą cukinię z wody. Cukinię mam już odciśniętą i teraz jajka po prostu wbijam do miski. Tak, wiem, że to jest zajęcie szefowej, ale mam nadzieję, że podołam. Przynajmniej mniej jajek wyląduje na podłodze dzisiaj, albo nawet wcale się uda. Pewno mam rozpieszczone dziecko, no ale cóż. Moje dziecko, moja sprawa. Do tego sobie wlewam olej kokosowy i dlatego ważne jest, żeby on był taki płynny. I te dwa składniki trzeba dokładnie połączyć ze sobą mikserem. Dosyć długo trzeba to mieszać. Jajka mam już wymieszane z olejem kokosowym. Musi powstać taka puszystość po prostu. Na górze pojawi się taka pianka. I wtedy dodajemy do tego resztę składników. Ja po prostu wziąłem sobie większą miskę do cukinii. I teraz tak, do cukinii wsypuję erytrol. Pamiętajcie, żeby cukinia była bardzo dobrze odciśnięta z wody, żeby jak najmniej było tej wody. I dodajemy po prostu resztę składników. Na wierzch wylewam jaja. I teraz możecie po prostu wymieszać to łyżką. Ja wymieszam to mikserem na takich bardzo, bardzo małych obrotach. Składniki mam już dokładnie połączone ze sobą. No i oczywiście możecie to upiec sobie po prostu w formie ciasta, czyli wlać do keksówki i upiec jako ciasto, później podzielić, bo zapomniałam chyba Wam powiedzieć, te proporcje oczywiście podane są na 5 porcji. To nie jest na jedną porcję, ale na 5. Także teraz ja muszę sobie to podzielić na 5 równych porcji. Zaproponowałam Wam babeczki, ponieważ po prostu babeczki jest dużo łatwiej zabrać do pojemniczka. Ja dzisiaj upiekę sobie 10 babeczek, no i w związku z tym 2 babeczki to będzie u mnie 1 porcja. Pamiętajcie, że babeczki trochę urosną, więc nie napełniajcie do końca, że tak powiem, foremek, żeby Wam nie powypływały. Piekarnik, jak słyszycie, pewnie już u mnie się rozgrzewa. Ja piekę te babeczki z termoobiegiem, także połowę masy sobie już rozdzieliłam tutaj na 5 babeczek. Na 5 babeczek, 2 razy będę musiała piec, bo mam 1 foremki. I teraz one wędrują do piekarnika. Piekarnik na 180 stopni z termoobiegiem i około 30 minut u mnie wychodzi, ale zawsze Wam powtarzam, że to jest kwestia piekarnika, trzeba sprawdzać. Także babeczki teraz idą do pieca.
Oczywiście babeczki to nie jest całe moje śniadanie, bo można powiedzieć, że one są takim dodatkiem do kawki kuloodpornej, którą uwielbiam i którą zazwyczaj piję właśnie do śniadania. A teraz pokażę Wam drugą część mojego śniadania, czyli placuchy. Dzisiejszy dzień to typowa rozpusta dla łasuchów, tak jak mówiłam wcześniej. Popatrzcie na te składniki, czyli twaróg, ja mam twaróg tłusty, olej kokosowy do smażenia, czekolada, 2 kosteczki, jajo, szczypta cynamonu, maliny, no i troszeczkę odrobina erytrolu. Także jajo teraz sobie wbijam do miseczki. Do tego teraz dodam, czekajcie, bo trochę się tutaj pobrudziłam. Do tego teraz dodam twaróg. Oczywiście proporcje znacie, bo Wam podałam. To wszystko można wymieszać dokładnie widelcem, ale ja jednak wolę, że jak te składniki są bardziej połączone ze sobą, dlatego dodaję sobie erytrol, szczyptę cynamonu i połączę to wszystko mikserem. No dzisiaj taki cynamonowy jest dzień, zapach przypomina święta, że w domu pachnie, bo babeczki właśnie się pieką, zaraz będą smażyły się placuchy. No mówię, rozpusta, kochani, rozpusta. Składniki dokładnie połączyłam ze sobą. Na patelni teraz rozgrzeję sobie olej kokosowy. Pamiętajcie, że jak dodajecie czekoladę, to minimum 85%, tak? Ja cały czas mówię o czekoladzie gorzkiej. Więc teraz sobie rozpuszczę olej kokosowy i na gorącym oleju usmażę sobie placuchy. Stop, 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 jeszcze nie smażcie, kochani, nie smażcie, jeszcze moment, ponieważ prawie mi to umknęło i w sumie napisałam Wam o tym, ale tego nie powiedziałam i sama też bym o tym zapomniała. Do ciasta dodajemy jeszcze łyżkę mąki migdałowej, także dodajcie tą łyżkę mąki migdałowej, bo Wam nie wyjdą. Ja zaczęłam teraz smażyć pierwszy placuch, no i się zorientowałam, że czegoś mi brakuje. Dobrze, że teraz zorientowałam się, o co chodziło, także dodałam mąkę migdałową i moje placuchy, jak widzicie, już się smażą. Doczekać się nie mogłam, ale się doczekałam. Placki mi się fajnie usmażyły, babeczki też już ostygły. Przed wyciągnięciem z foremek warto poczekać, żeby one troszeczkę ostygły, bo one są takie bardzo delikatne. Czekoladę i masło rozpuściłam sobie w kąpieli wodnej i teraz po prostu polewam sobie babeczkę. Boże, już nie mogę się doczekać tego śniadania. Jestem bardzo głodna, udekorujemy sobie malinami. I tym pięknym widokiem dziś dziś żegnam się z Wami. Pamiętajcie, że fakt, możemy sobie pozwolić na takie śniadania, ale nie warto jeść takie śniadania codzienne. No to jest takie typowa rozpusta, raz na jakiś czas jak najbardziej, ale niezbyt często. Także mam nadzieję, że spodoba Wam się ta propozycja, będziecie korzystać z przepisu. Oczywiście znacie wszystkie proporcje, całą kaloryczność i makro. Do tego zaraz sobie jeszcze, już nie będę Wam pokazywała, po prostu zrobię sobie jeszcze kawę, doleję sobie oleju MCT i to jest moje dzisiejsze śniadanie. Idę jeść, bo po prostu już nie mogę się doczekać. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.